Ale gdzieś po roku ja przyszedł do Brusa i powiedziałem, wiesz, ja się nudzę. Pomyślałem sobie, że nadam sens temu, co robię, że po prostu napiszę pracę o takie case studies, o gospodarce socjalistycznej. I że te moje panie pomogą mi z chęcią w zbieraniu materiałów i tak dalej. I że to może być interesujące. Tylko że ja się boję, że oni mnie wyrzucą z tej pracy, że to będzie szybko i że to będzie zmarnowane zupełnie. On mi przyniósł, bo nigdy nie wiedziałem, że on miał zainteresowania poetyckie, on mi przyniósł taki tomik poezji jakiegoś ormiańskiego poety, którego treść była mniej więcej: jak to przyjemnie leżeć w lesie na ziemi. Nikt pod tobą dołków nie może wykopać, nigdzie nie spadniesz, nikt ci nie zrobi świństwa i tak dalej. On się mylił. Tydzień później mnie wyrzucono z tej pracy. To jest, dlaczego wyrzucono? To jest znów opowieść PRL-owska typowo. Otóż ten wicedyrektor, który był moim prawda, opiekunem i mnie tam wprowadził, on został wyrzucony przez dyrektora, który był takim człowiekiem z ludu, twardym, wobec mnie antypatycznym. On wiedział, kim ja jestem i on mnie nie znosił. On był oddanym członkiem partii, ale nie był świnią, on nie wyrzucał mnie. Natomiast pewnego dnia on mnie wezwał i powiedział: wie pan wie, że ja pana nie lubię, ale ja bym pana nigdy nie wyrzucił, dlatego że uważam, że pan wypełnia swoje obowiązki bardzo dobrze, ja jestem zadowolony. Tylko wie pan, człowiek, który pana przyjął, napisał na pana donos. On oczywiście tego donosu nie podpisał. To jest anonim, do Komitetu Centralnego. Ale ja wiem, kto to napisał. I gdzie między innymi donos na mnie, on się chciał zemnąć, między innymi, żeby się na mnie zemścić, on się panem posłużyć. On napisał, że właśnie Żelachowski, to było nazwisko dyrektora, zatrudnia sionistów, kontrrewolucjonistów, którzy chcą obalić ustrój ludowy i tak dalej. I którzy szerzą przedsiębiorstwom wrogą propagandę. Mówię, wie pan, ja wiem, że to wszystko to są brechty, ja wiem, co pan myśli, ale mnie to kompletnie nie obchodzi, prawda? Tylko wie pan, jeżeli ja pana nie wyrzucę, to się przeciwko mnie obróci. Znaczy, cokolwiek się stanie z panem, gdzieś pan powie słowo czy coś, będą przeciwko panu chcieli cokolwiek zrobić, to wtedy natychmiast znajdą również ten donos i ja wtedy padnę ofiarą tego, co pan robi świadomie, prawda? Ja pana nie mogę zatrzymać, żeby pan zrozumiał. Ja powiedziałem, fair enough. Ja to rozumiem doskonale sytuację. On mi chciał jeszcze proponować jakieś podrzędne stanowisko. Wie pan, powiedział, to nie ma sensu. I opuściłem to przedsiębiorstwo.